Nie no, w ogóle jestem zachwycona nimi. Zachwycona. My celowo zatrzymaliśmy się przy Przegorzanie. A dlaczego się tutaj zatrzymaliśmy? Ponieważ w dalszej części odcinka powiem kilka słów na temat Przegorzanu właśnie. Ale on odrobinę przypomina mi chwast. No może trochę. Mam na myśli oset, dlatego że liście kuje i liście ma takie bardzo podobne do osy. Czy mam rację? Jest piękny. I bardzo ładnie się prezentuje w ogrodzie. Dobrze, to myślę, że to już jest odpowiedni moment, żeby się z Państwem przywitać. A więc dzień dobry, witajcie na naszym kanale w kolejnym odcinku telenoweli Dookoła Nas. Ja na imię mam Irek. Prawda? Zapraszamy do oglądania. Witajcie kolejnego dnia. U nas jest piękny poranek, świeci słońce. Wczoraj było trochę pochmurno, a dzisiaj przywitało nas słoneczko. I coś mi się wydaje, że będzie lampa. Będzie lampa. Lubisz lampę? Tak, lubię. A co ty tak szukasz w tych butach? Patrzę, czy jakiegoś przybysza tam nie Zawsze ma. rano jak zakłada buty, to sprawdza, czy w środku nic nie ma. Nie Kiedyś tylko jak żeśmy- rano, nie tylko Bo rano. kiedyś jak wyjechaliśmy, to znalazła w bucie jaszczurkę. I tak od tamtej pory to już koniec. Za każdym razem zagląda w buty. To może i słusznie, nie? Lepiej wsadzić, nie wsadzić nogę, gdy w środku jest jaszczurka albo jakaś żabka. Albo nawet pająk. Albo w ogóle cokolwiek, co się rusza. Nie, fuj. Co chcesz teraz pokazać? Popadłeś na pewien pomysł i coś, Beata, chcę Wam pokazać. U twojej siostry na podwórku jest przepiękna roślina. Rudbeckia owłosiona. Wow. Ale jest cudnej urody. Cudnej. To idziemy zobaczyć Rudbeckię owłosioną. Tylko Chodźcie nic z nie nami. mówcie siostrze. Dlaczego? Jeszcze, że my się tam szwendamy. A ona nie będzie miała nic przeciwko. Możemy iść. I tak chodzimy tam, bo psa pilnujemy, psu jeść dajemy, bo ona wyjechała. Ja żartuję. No dobra, idziemy zobaczyć Rudbeckię, tak? Owłosioną. Owłosioną, dobrze. No i co? To są pięknoty. Zobaczcie. Przecudne są. Beata, ale mówiłaś, że nie można dotykać roślin. Ja Ci teraz to będę przypominał cały czas. Nie wiem, czy się oduczę. Nie mam pojęcia. Ale są cudne. Cudne. Kochani, jak Wam się podoba? Chyba pojedziemy, kupimy sobie, co? I to dzisiaj. Co Ty o tym sądzisz? Nie wiem. Nie wiem. I tu werbenka. Też taka jak nasza. Coś pięknego. Dla mnie te Rudbeckie to jest coś No fantastycznego. my nie mamy takiej. Cholera, Nie. Beata. No w jak ogóle- mogłem się do tego dopuścić? To No zobacz, właśnie, ja nie wiem. trzeba A się- zobacz ta jaka jest. Już chciałam dotknąć. Zobacz ta jaka jest cudna. Tamte inne mają taki ciemnobrązowy, czekoladowy, prawie bez mała w czarny, a ta ma taki delikatniejszy ten brąz, ale też jest piękna. Nie no, w ogóle jestem zachwycona nimi. Zachwycona. Tfu, tfu, tfu. Tfu, niech im rośnie. Koniecznie. Na psa urok, tak? Dobrze się mówi? Tak, na psa urok. Dobrze, już nie będziemy tego cały czas oglądać. Nie no, ja to bym mogła tutaj teraz Poczekaj, bo mi stać tutaj kwiatek wszedł. mogłabym tutaj stać, bo one mi się tak podobają. I tutaj zobacz, teraz na przykład ta w ogóle jeszcze, a może już w ogóle nie będzie miała tego brązowego wokół. Widzisz? Mhm. Ta jest cała żółta. Tak. Te listki ma A to całe jest żółte. ta sama roślina. No zobacz, obok Mhm. sąsiedni kwiatek już jest ładniejszy. Ten mi się bardziej podoba, ten właśnie z tymi częściowo brązowymi jest płatkami. ciekawszy jest, bez porównania No jest dobrze. ciekawszy. W To, ogóle tutaj fajnie to wygląda. Trochę taki miszmasz, ale ja taki właśnie lubię. Mhm. O, motyl przyleciał. Batko, a wiesz co to jest to? Nie wiedzieć. No to już nie dobra, wiedzieć. uciekamy. Nie. O, żaba.
Dobra, chodź, idziemy do nas, kochani. Idziemy. Chodź, Batka. A zobaczcie, siostra ma jeszcze taką hortensję. Hortensja jak hortensja. Ale ona ma drobniejsze te kwiaty. Takie. Tak jak powiedzieliśmy na wstępie odcinka, teraz parę słów na temat Przegorzanu, który jest okazałą byliną, w której doceniane są bardzo oryginalne kwiaty w kształcie, moim zdaniem, urokliwych kuleczek. Przegorzan wypuszcza mocne pędy, które mogą osiągnąć nawet i 2 metry wysokości. Liście rośliny na wierzchu są zielone, natomiast spodnia ich część jest w takim bardzo delikatnym, srebrzystym kolorze. Są mocno powycinane, co to ma swój bardzo duży urok i mają małe kolce, które niestety potrafią bardzo dotkliwie pokuć. Są znacznie większe na dole rośliny, w dolnych partiach, a mniejsze i rzadziej rozmieszczone w części górnej rośliny. Bylina zakwita w lipcu i kwiaty utrzymują się praktycznie do końca września. Kwiaty zebrane są w okrągłe, główkowate, najeżone, sztywne kwiatostany. Nie posiadają barwnych płatków, więc ich wygląd może się wydawać niezachęcający. Mimo to roślina przyciąga bardzo wiele owadów zapylających, jest po prostu miododajna i w uprawie Przegorzanu można uzyskać 600-800 kg miodu z hektara. Przegorzan pochodzi z terenów stepowych, dlatego służy mu stanowisko silnie nasłonecznione. Najlepiej radzi sobie w glebie suchej, przepuszczalnej, bogatej w wapń. Jest w stanie poradzić sobie również w lekkim półcieniu. Całość uprawy polega na usuwaniu ewentualnie gnijących kwiatostanów oraz na usuwaniu uschniętych czy tam zażółkniętych liści. I roślina bardzo sprawdza się w nasadzeniach grupowych. Może być świetnym tłem dla innych roślin. Pasuje z rudbekią, ze słoneczniczkiem szorstkim, z jeżówką. Moim zdaniem przepięknie prezentuje się w ogrodzie i bardzo polecam. Chodź, tutaj do tyłu, chodź. Chodź, zobaczymy jak tam wygląda tył, zaplecze domku. Haha, rododendron, zobaczcie kochani, ile będzie miał w przyszłym roku kwiatów. W tym roku miał tak niewiele. Ale to była nasza wina, o czym zresztą mówiliśmy, ponieważ w ubiegłym roku nie poobrywaliśmy mu przekwitniętych tych łebków takich. Jakoś tak wyszło, że nie oberwaliśmy. Wyszło jak wyszło. A w tym roku oberwaliśmy i zobaczcie, mnóstwo jest pączków, tak? Tak, ale w ogóle on w tym roku bardzo urósł. Już go chciałam dotykać. Nie dotykaj, Chciałam nie można dotykać. No wiem właśnie, ale muszę się oduczyć. Muszę sobie przestawić łepetynę, bo ja po prostu, tak jak mówiłam, ja lubię dotykać rośliny. Hortensja pnąca. Ona też się, że tak powiem, rozbujała w tym roku. Bardzo. Ta pnącza, która jest tutaj, widzicie, tylko że miała z kolei mało kwiatów. Bardzo, tak, bardzo. Też miała mało kwiatów, ale że tak powiem, ale za to poszła, urosła bardzo. poszła Liście ma duże, wielkość, no. bardzo. Przywarka japońska też tutaj. Pokaż sobie. przywarkę. A tutaj jest przywarka. Ale ona tak nie rośnie jakoś tak szybko chyba, nie? No, mi się dużo zdaje? wolniej na pewno niż hortensja, ale ona w ogóle powinna mieć podporę, bo widzisz, ona tutaj leży normalnie na ziemi, nie? A nie powinna. Powinna iść tu na ścianę. Tak Chodź- to by się poprzeplatać. Chodź Batka, zobaczymy kosodrzewinę, która Chcesz zobaczyć? rośnie u nas od lat Prawie 15. około 15 i w tym roku bardzo chorowała. Jeszcze 2 miesiące temu to wydawało nam się, że już nic w niej nie będzie. To też pokazywaliśmy, prawda? No tam mówiliśmy w którymś odcinku, ja ją podsypywałem jakimiś tam środkami i psikałem i podsypywałem. Czym ja podsypywałem? Ale ona w tej chwili wygląda nieźle.
że jest Ona w już dobrej jest, kondycji. tak, ona odżyła. Tak. Nie wygląda tak jak w ubiegłym roku, natomiast już wyraźnie widać, że jest lepiej, że jest dobrze. Cieszymy się bardzo. Bardzo, bardzo. Ja ją przywiozłem z Rogowa 15 lat temu. Pamiętasz, jak kupiłem ją? W Rogowie, w ośrodku SGGW. Przywiozły się samochodem osobowym. Tak, no była taka malutka. Taka No. malutka była, pierdółka dosłownie. Ta choina tutaj to też ona pięknie rośnie. Tfu, tfu. Ja bym nie Na dał- pseuroki po co dotykasz? Nie dotykamy roślin łapach. po łapach. Po łapach. Inwersa też coś tam na górze nie bardzo się z nią dzieje, nie? Bo ona tak jakoś opadła z igieł, ale miejmy nadzieję, że przeżyje. Też choruje dość mocno. Bardzo by ją było szkoda, gdyby padła. No ale tu, dobra. Nie, ona z tej strony jest w lepszej kondycji. Ta strona jest gorsza. No ale może przeżyje. A jak tam szeszki? Może już Bo one zaczynają już powoli, tu ten sok zaczyna z nich wyciekać i one będą, tutaj te łuski, które są na nich, one będą opadały i zostanie później tylko taki jeden duży trzpień tam ze środka. No to tutaj ty pamiętasz, jak to wygląda z ubiegłego roku, tak? tak, tylko że one w ubiegłym roku nie były aż tak ogromne. One w tym roku są ogromne w porównaniu z ubiegłym rokiem. No i ciężkie jak cholera. No ale nie dotykaj, no. Dobra, to chodź Ciężko poszukamy mi kwiatów chwycić. na milinie. No, dobrze powiedziałeś. Dobrze powiedziałeś. Trzeba w tym roku szukać kwiatów. Bo One jest tak słabo. tak. O, zobacz, tutaj gdzieś leżą na ziemi te trąbki. Tutaj urwały się te trąbki. Odpadły? No odpadają, tak, no. Tutaj są kilka z tamtej strony, bo on się już przewiesza tam do twojej siostry. A dlaczego on ma tak mało kwiatów? Nie wiesz, jaka jest przyczyna. Nie mam pojęcia. Ale w tym roku też zrobił się bardzo duży, bo był dosyć mocno go przycięłam i on teraz jest znowu ogromny. Coś jeszcze pokażemy z tyłu? Czy to wszystko? Ubolewam nad aronią. Co takiego? Nie ma aronii. Nie ma, w tym roku nie będzie. A dlaczego? Może dlatego, że była przycięta mocno. Bardzo mocno była przycięta. No trudno. Trudno. Będzie w przyszłym roku. Nie będziemy jedli aronii. Kochani, my już zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dzięki, że jesteście z nami. I bardzo prosimy o subskrypcję. A co ty z tym Lajki, robisz? Co ty chcesz z tym robić? Komentarze mogę Ci wręczyć. A Wjechać. to rózga. To nie o tej porze. No, zawsze można Ci wręczyć rózgę. Dobrze, A ty malutki. jeszcze raz bardzo dziękujemy i do zobaczenia za tydzień, to nie zależy kto kiedy ogląda, ale w niedzielę o godzinie 10, jeśli pójdzie wszystko zgodnie z planem. I jeszcze jedna prośba, udostępniajcie film. Pa, pa. Dbajcie o siebie.